Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Jesteśmy dzisiaj w starym, opuszczonym kamieniołomie Dolomitu. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie po to, żeby przygotować herbatę. Zajmiemy się dzisiaj gong fu cha, czyli chińską ceremonią parzenia i picia herbaty, której istotą jest poświęcenie herbacie jak najwięcej uwagi, zapału, zachodu, wprawy, no i stworzenie jak najbardziej artystycznej i pięknej scenerii, otoczki wokół całego parzenia. Stąd wybraliśmy piękną scenerię, dobrą wodę, no i przygotujemy sobie to tak, jak może nie robiono tego w VIII wieku, ale tak jak robią to, powiedzmy, dzisiaj mistrzowie herbaciani w Chinach. Zostańcie z nami. When you're sad and blue and everything is putting you down, you know the world keeps spinning around, you know you're not alone. Witam Was bardzo serdecznie na ceremonii gong fu cha. To jest chińska ceremonia parzenia herbaty. Wiele osób kojarzy raczej Japonię z ceremonią herbacianą w specjalnym pawilonie i tak dalej. Chińczycy mają również swoją ceremonię, co więcej starszą niż Japończycy. I inna nazwa tej ceremonii to jest kung fu cha. To jest ciekawe, to na pewno słowo kung fu znacie, kojarzy się ze sztuką walki. Tak luźno tłumacząc, oznacza to mniej więcej tyle, co parzenie herbaty z wielką zręcznością. Czyli krótko mówiąc, robi to mistrz, który ma w tym wielką wprawę i stara się przedstawić parzenie herbaty w formie właściwie bardziej występu artystycznego, przedstawienia wręcz teatralnego niejednokrotnie. Wszystko skupia się oczywiście wokół zaparzenia jakiejś wyśmienitej herbaty. Trzeba Wam wiedzieć, że nie robi się tego, dzisiaj to się robi zawsze jak jest okazja, ale kiedyś byli mistrzowie herbaciani w Chinach, którzy specjalizowali się w tym i możniejsi, jacyś urzędnicy i generalnie każdy, kto miał, powiedzmy, dobrą herbatę, bo wtedy herbata była powszechna, ale taka naprawdę wyszukana i bardzo szlachetna była zarezerwowana dla dworu cesarskiego. I kiedy cesarz postanowił na przykład jakiegoś swojego zaufanego, powiedzmy, urzędnika czy doradcę uhonorować odrobiną wyśmienitej herbaty, ten wtedy spraszał gości po to tylko, żeby cieszyć się właśnie tą herbatą. Przygotowywano najlepszą ceramikę, najlepszy sprzęt, no i angażowano jakiegoś słynnego, znanego mistrza herbacianego. To byli wtedy tacy, można powiedzieć, celebryci. Znani właśnie z tego, że są mistrzami, popularni, znani, powiedzmy, VIPy w Chinach ówczesnych. No i im ktoś bardziej znanego i sławnego mistrza sprowadził do swojego domu, tym bardziej świetna była cała uroczystość. Taki mistrz oczywiście zupełnie nie wiedział, jaką herbatę będzie parzył, bo nikt nie obrażał mistrza, informując go, co zaparzy. Mistrz znał każdą herbatę, znał wszelkie tajniki, no i zgromadzili się wszyscy goście, których ów urzędnik czy doradca zaprosił. Mistrz dostawał swoją herbatę, no i przygotowywał ją właśnie w ten, mam nadzieję, sposób, który mi się, mam nadzieję, uda pokazać Wam. Sama ceremonia gong fu cha, nie wiadomo do końca, kiedy się narodziła. Jak wiele rzeczy związanych z herbatą przypisuje się ją wielkiemu mistrzowi herbacianemu Lu Yu, który żył w VIII wieku. Inni chcą, aby miejsce narodzin gong fu cha raczej lokalizować w południowo-wschodnich Chinach, gdzie do dzisiaj właściwie starają się wszyscy przygotowywać herbatę bardzo pieczołowicie, no i gdzie bardzo dużo porządnych, szlachetnych ulongów było. No i właśnie ulong najczęściej jest obiektem całej tej ceremonii. Jak to do końca było, nie wiadomo. Fakt jest taki, że bardzo rozpowszechnił się ten rytuał w czasie dynastii Ming, czyli XIV wiek, tam aż do XVII, jak się nie mylę. Wtedy powstało dużo takiej znanej ceramiki, sporo opisów. No i właśnie tutaj zaczyna się problem, ponieważ im więcej opisów, im więcej mistrzów herbacianych, tym bardziej rozmyta cała forma przygotowania gong fu cha. Tutaj oczywiście wiele elementów jest stałych, ale właściwie ostateczna wersja i wygląd całej ceremonii zależy od tego, kto ją przeprowadza. Każdy mistrz starał się bawić uczestników nie tylko wspaniale zaparzoną, szlachetną herbatą, ale również różnymi sztuczkami i umiejętnymi operowaniem, ceramiką, jakimś zmyślnym zalewaniem i tak dalej. Do tego trzeba wielu lat wprawy. I są to ludzie, którzy właściwie z tego żyli wtedy, więc mogli rozwijać i uświetniać swój kunszt.
No, można robić różne wersje. Jedno gong fucha może być właśnie przygotowane z wielką pompą, ze wszystkimi elementami, z mnóstwem utensyliów i z piękną, wspaniałą herbatą i zastawą, a inny gong fucha czasem przybiera bardziej taką formę spotkania towarzyskiego, gdzie rozmawia się o różnych rzeczach przy okazji, przygotowując właśnie herbatę, pomijając część w ogóle akcesoriów i część różnych czynności, które się wykonuje. Co zawsze jest istotne, potrzebujemy, dwa słowa będą teraz o tym, co tu w ogóle mamy. Potrzebujemy przede wszystkim czapan, czyli ten oto stolik, właściwie nawet nie tyle stolik, co samą powierzchnię z dziurkami, gdzie można rozlewać, chlapać, woda spływa na dół, nic się nie brudzi, no, trudno chyba coś herbatą pobrudzić. Niemniej nic się nie rozlewa gdzieś na boki. Ten czapan jest zawsze potrzebny, może to być też łódka herbaciana, wtedy nie ma to takiej formy, takiej tacy, stolika, tylko po prostu talerza z odpowiednią nakładką. To jest wtedy wersja mniejsza, tutaj sobie możemy też chlapać, ale wszystko się odbywa raczej takie skupione. Jest oczywiście czajniczek, no to jest podstawa, im droższy, im lepsza glina, im fajniejszy, tym cała ceremonia lepsza. Jest dzbanuszek, często z sitkiem. Oczywiście czarki do picia, no tutaj różne, najczęściej jest to zestaw albo podobierane są jakoś odpowiednio, ale często właśnie są zestawy. Taki bardziej dodatkowy element to są niuchary, czyli specjalne takie czareczki wysmukłe, długie, które służą do cieszenia się aromatem samej herbaty. Potrzebujemy jeszcze kilka takich drobiażdżków. Jakieś powiedzmy szufelki, szczypczyki. Gdy będę tego używał, zobaczycie, do czego to służy. Nie ma się tutaj co rozwodzić nad tym. Zawsze pojawia się też piękna puszka na herbatę, jakaś najczęściej zdobiona, w której to herbatę się nie przechowuje, a wsypuje do niej przed samą ceremonią, bo oczywiście ona najczęściej nie jest zbyt szczelna, służy tylko po to, żeby herbata bardzo estetycznie się prezentowała w czasie samej ceremonii. No i potrzebujemy do tego oczywiście czajnik z wodą, który możliwie jest podgrzewany na bieżąco. Woda też najlepiej, żeby była jakaś bardzo fajna, źródlana. Kiedy mamy skąd wziąć naprawdę czystą, porządną wodę, warto poświęcić odrobinę uwagi i czasu właśnie po to, żeby ją zapewnić, żeby to nie była jakaś zwykła kranowa, bo tutaj chodzi o to, żeby każdy element całej tej ceremonii był dopieszczony. Kojarzy się to z jakimś takim rzeczywiście wyczekiwaniem na samą tę herbatę. Tutaj od dłuższego czasu trzeba się przygotowywać, zbierać i herbatę, i akcesoria, wybrać miejsce, muzykę, mistrza herbacianego, kiedy taki na przykład jest dostępny, no i właśnie również wodę. Tutaj skupiamy się na wszelkich szczegółach, żeby herbatkę odpowiednio zaparzyć. Jak przebiega cała ceremonia? Tutaj również wiele elementów można pominąć, wiele zależy od konkretnej osoby, która przyrządza herbatę, wiele też zależy od tego, jaka to jest herbata, no i jakimi utensyliami dysponujemy. Przede wszystkim herbatę najpierw się prezentuje. Zaczyna się właściwie od prezentacji wody, ale to sobie pominiemy. Wodę się prezentuje, tak jak już wspominaliśmy kiedyś, pokazujemy wodę, jak wygląda, można jej spróbować i za pomocą monety, która powinna pływać po powierzchni, demonstrujemy, że woda ma właściwe napięcie powierzchniowe, aby odpowiednio zwilżyć i zaparzyć herbatę. To jest istotne. No, wodę sobie jakąś, jak mówiłem, jeśli macie skąd, najlepiej fajną, źródlaną, no może być mineralna, kranowa najmniej się nadaje. Tutaj myślę, że mamy sporo fajnej wody, powinno się tutaj nam to nadać i zagrzewa się oczywiście tę wodę, następnie herbatę prezentuje się wszystkim. To jest pierwszy etap podziwiania herbaty. Ogląda się ją suchą. Następnie z tej pięknej puszeczki przenosimy ją do czajniczka. Tutaj następuje pierwsze parzenie. W międzyczasie lub przed tym wyparza się i obmywa wszelkie naczynia za pomocą gorącej wody. Tutaj to ma również jakiś artystyczny wydźwięk. Może herbata się już parzyć lub nie, zależy jak kto to organizuje. Bywa tak, że pierwsze parzenie, które jest uznawane za takie budzenie herbaty, zostaje zlane, a następnie służy do ogrzewania i wypłukiwania ceramiki. I dopiero drugie parzenie jest do picia. Tak czy inaczej zaparza się herbatę w czajniczku, zlewa do dzbanuszka, z dzbanuszka do niucharów za pierwszym razem, przykrywa się niuchary czarkami, odwraca, zdejmuje niuchar, wącha się, tutaj delektujemy się po pierwsze zapachem. Później można się już napić. Tutaj teoretycznie powinno się to zrobić w 3 łykach. Pierwszy łyczek lekko wilży usta i język.
kolejny rozprowadza herbatę w ustach i smakujemy, a trzecim już dopijamy i ostatecznie się nią cieszymy. Wszystko wraca z powrotem na czapan. No i robimy kolejne parzenie. Drugie, tutaj istotne, znikają już niuchary, bo samym zapachem delektujemy się tylko przy tym pierwszym parzeniu, a właściwie przy drugim parzeniu, bo pierwsze jest budzeniem. Przygotowujemy kolejne, rozlewamy, pijemy, kolejne, rozlewamy, pijemy i tak ile razy wytrzyma ta herbata. No, zależy jak bardzo cierpliwą herbatę mamy, można to robić nawet kilkanaście razy, jeśli trafimy odpowiednią. Tu głównie jest ta ceremonia dedykowana ulongom, herbatom niebieskim. One najlepiej się nadają, można to robić na herbatach czarnych, czyli czerwonych w Chinach, czyli krótko mówiąc na puerach. Wtedy pomija się niuchary również, bo no, tutaj akurat aromatem puera mało kto się cieszy, bardziej chodzi o kolor. No i gdy ceremonia jest skończona, następuje prezentacja już rozwiniętych w pełni liści. Wtedy wyciąga się je z czajniczka na specjalny spodek. Wszyscy uczestnicy podziwiają liście, oglądają. No i wtedy następuje część, gdzie można komplementować. Czy to kunsztmistrza, czy to herbatę, czy to ceramikę, jaką gospodarz zapewnił i tak dalej, i tak dalej. W czasie całej ceremonii zwykle jest cisza. No i wszystko zostaje obmyte, opłukane i wraca do pudełeczka i na tym ceremonia się kończy. Często jest jeszcze połączona z jakimś występem artystycznym, poczęstunkiem, ale to oczywiście na tym się nie będziemy tutaj skupiać. Zaparzymy sobie ulonga. Mamy tutaj ulonga troszeczkę wyżej fermentowanego. Myślę, że się świetnie uda. Grunt, żeby to był ulong. Jakiego macie, taki się nada. Polecam eksperymentować na różnych. No, zaczynamy.
tak mniej więcej wygląda ceremonia Gong Fu Cha. To było kilka takich najbardziej podstawowych i najczęściej pojawiających się elementów całego przedsięwzięcia. Tutaj oczywiście można dołączyć przecieranie czarek, jeszcze ukłony. Są zasady, w których czarkę podaje się 2 rękami, 2 przyjmuje. Nasz zestaw jest 6-osobowy, my byliśmy tutaj tylko we 2, więc no, nie do końca też to wyglądało tak jak powinno, ponieważ każdy z uczestników w kolejności powinien się częstować, oddawać na czapan. Tutaj pojawiają się jeszcze podstawki pod czarkę na przykład. No, można to dowolnie rozbudować, dowolnie modyfikować. No, ja też nie jestem profesjonalistą. Ktoś, kto się tym zajmuje bardzo regularnie i często, potrafi zrobić różne rzeczy właśnie biegle, tak jak o to chodzi, czyli wykonywać różne sztuczki, zabawnie zalewać powiedzmy herbatę, zabawnie płukać te czarki, używać do tego często tej pensety, którą widzieliście, żeby czareczki obmywać. No, co kto lubi, to sobie, prawda, w ten cały ceremoniał, rytuał wplata. No, to była taka podstawa. Bardzo Was zachęcam do organizowania imprez herbacianych, do organizowania Gong Fu Cha ze znajomymi. Takie zestawy można dostać, można kupić. No wiadomo, nie jest to taka całkiem najtańsza rzecz, ale jeśli ktoś jest w herbaty wkręcony, to jak najbardziej warto mieć coś takiego na półce i zaskakiwać znajomych, robić fajną herbacianą imprezę. No i nie szczędzić czasu na przygotowanie tego w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej scenerii i w odpowiedni sposób. Możecie dużo ćwiczyć na samej wodzie, na przykład, żeby nabrać wprawy i biegłości. Robi to naprawdę świetne wrażenie. To tyle, co na ten temat. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, co o tym myślicie, jakie macie uwagi. Bardzo czekamy zawsze na Wasze wiadomości. Zaglądajcie na naszą stronę czajnikowy.pl i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. 'Cause all the bad